Część 3, 15 rozdziału. Wendy, dałaś znać Ramkowi, co znalazłaś. Możliwe, że trop. Możliwe, że to, czego szukacie. Teraz nikt cię nie podgląda. Nikt nie jest w twoim otoczeniu. I widzisz tą salę. Na blatach stołów wyposażonych w różne technologie widzisz ten telefon, ten, który pachnie jakoś łucją. To było niedawno, więc ten zapach jest dla ciebie znajomy. A korzystając z okazji, chciałabym go sprawdzić, chciałabym go przejrzeć, jeżeli nie jest zabezpieczony w żaden sposób hasłem. Nie jest, natomiast posiada naprawdę mało procent baterii. Obok są takie ładowarki wbudowane trochę w ten stół. Prawdopodobnie ten stół sam w sobie ma jakieś porty i inne rzeczy, które pomagają tutaj uczniom korzystać z technologii. Widać jakieś lutownice małe i różne rzeczy. Zatem podłączę go i sprawdzę, zacznę po prostu, nie wiem, przeglądać galerię tego telefonu, jakieś wiadomości, SMS-y, tego typu rzeczy. Czyli najpierw galerię, czy wiadomości? Najpierw galeria. Patrzysz w galerię. To, co jest najbardziej niepokojące w całej tej galerii, to widok jej z twoim bratem, jeszcze w jego mieszkaniu. Jak sobie imprezowali. Brniesz w to dalej, czy... Ma zdjęcie, jak była w jamie zła. Myślę, że ze względu na to, że mam mało czasu, chciałabym sprawdzić teraz wiadomości. Przeglądasz wiadomości i to, co się rzuca najbardziej w oczy, to nazwa kontaktu Gunnar. Pisali ze sobą w jakiś sposób? Tak. Chcę przeczytać. Tyle, ile mogę. Sens tych wiadomości jest taki, że faktycznie Łucja pisała o tym, żeby Gunnar dał jej krew, żeby ją przemienił. Ale Gunnar się na to nie zgodził. Natomiast Gunnar ewidentnie jest zainteresowany czymś podobnym, czym była Łucja. Czyli po prostu sianiem rozpierdolu. Wszędzie, gdzie się da. Oboje są bardzo wulgarni. Czy są wiadomości z kimś jeszcze? Nic ciekawego. Takiego innego. Niemniej jednak spędziłaś na tym chwilę, na tyle, żeby Ramek był zdolny przyjść do tej sali. Blokuję telefon, odwracam się w stronę Ramka. No pokaż mi, coś ciekawego. Wiesz, wydaje mi się, że znalazłam jeden z tych telefonów. Wendy ci go podaje. No to Ramek go bierze, odblokowuje, patrzy na aplikację, czy rzeczywiście wszystko się zgadza z tym, że jest to telefon Camarilli. Nie powiedziałbym, że to jest telefon Camarilli. No, jest Możliwe, że ktoś w nim na tyle grzebał i zmieniał w nim rzeczy, że mógł być oryginalnie, ale teraz nie jest.
Czy ja jestem w stanie to jakoś szybko ocenić? Tak na podstawie po prostu spojrzenia właśnie na aplikację, jakieś tam ustawienia? Prosiłbym cię o rzut na inteligencję oraz twoją technologię. 3 sukcesy będą to. Te zmiany, ten design, coś ci to mówi. Kiedyś wspominał o jednej osobie zajmującej się pewnymi takimi modyfikacjami. Tylko że tej osoby w waszym otoczeniu Nosferatu od jakiegoś czasu nie ma. Opuściła was. Może to ten? Ty go przelotnie pamiętałeś. Pewnie to jego. Skurwysyn nie chciał mi raz pozyczyć kabla i teraz zobaczy. Dobra. Kogo? Nieważne. Taki... I Ramek chowa do kieszeni ten telefon. On, czyli kto? Nieważne, w sensie ten telefon... Każdy inaczej się wyraża. Dla mnie telefon to jak człowiek, bo jakby ma w nim... Nie będę ci mówił i tak nie zrozumiesz. Okej. Wy i wasze Nosferatu sprawy. Chciałabym sprawdzić w tym momencie resztę telefonów, jakby czy one też to jest to, czego szukamy? To tutaj będzie mieć przewagę Ramek na to, bo zauważasz jeden telefon niepokojąco podobny do tych, które wy produkowaliście. W takim razie, widząc go, od razu kieruję się do niego i kładę na niego swoje dłonie. Podnosząc go i sprawdzając. Sprzed nosa Wendy. Niepokojąca, ale czasu tutaj nie macie dużo, lepiej się stąd ulatniać. W takim razie tylko otwieram szybkie spojrzenie na ekran startowy i chowam. Okej, no to tyle. Były 2 do znalezienia, więc może to te. Ramku, nie że coś, ale mogłabym jeszcze na chwilę ten telefon, który ci dałam? A po co, Wendy? Coś się stało? Nie, tak po prostu chciałam zobaczyć. Zagrać w Candy Classa? Po prostu chciałam tylko coś zobaczyć. Obiecuję ci, nic nie usunę, nic nie zepsuję. Wendy, nie martw się, ale ze mną twoje dane są bezpieczne. I po prostu zapinam sobie kieszeń, w której jest ten telefon. Jak miło. Wendy wychodzi z grymasem z tej sali. Ramek jeszcze zanim wychodzi, szybko rzuca wzrokiem na tę resztę z telefonów. I jako, że nic mu nie wpada w oczy, no to wychodzi z pokoju. No, wygląda na to, że nasza współpraca tutaj się kończy. Było miło. Wendy, nie zapominaj. Coś jeszcze dla mnie miałaś zrobić. Taki mały prezent jest pożegnalny. A może nie pożegnalny? Coś Ach, te dokumenty, no tak. No. Czy to naprawdę jest konieczne? Nie możemy tego załatwić innej nocy. Wiesz, co można jeszcze załatwić innej nocy? Tak, moją rodzinę. No, jak cieszę się, że się dogadujemy bez słów, Wendy. No, jednak może nie jesteś aż tak nisko na skali IQ, jak mi się wydawało. Chyba pomyliłeś mnie z Nikitą. Dobrze, więc chodźmy. Myślę, że tak... Nikita siedzi nadal przed budynkiem. Obrażony na cały świat. Wiesz co, myślę, że takie dokumenty mogą znajdować się w głównym biurze, tam gdzie raczej jest zarządca, więc pewnie na wyższym piętrze. Może tam zacznijmy, co ty na to? Ale to z tego budynku chciałeś dokumenty, tak? Nigdzie nie musimy jechać. Nie, Wendy, musimy podjechać na Wydział Nowych Technologii, spokojnie. Gdzie ty się spieszysz? Przecież tak dobrze się bawimy. Wybornie. Zatem jedźmy. Więc Ramek schodzi na dół
i idziemy. Domyślam się, jakoś tam pogania Nikitę do vana za sobą i jedziemy pod... Wsiadacie do twojego futurystycznego vana. Podjeżdżacie. Ta noc jest późna. Ciemno tutaj w okolicy. Tutaj głównie są uczelnie i organizacje różne. Jakieś środowisko laboratoriów ciężkich, jakiś krajowy fundusz na rzecz dzieci. Ty to trochę wiesz akurat o tym funduszu, Ramku. No nic, zatrzymujecie się w spokojnym dystansie od Centrum Nowych Technologii. Widzicie na każdym rogu kamerę. Cały budynek jest bardzo futurystyczny. Tak jak nazwa troszeczkę wskazuje, jest bardzo oszklony. Praktycznie każda ściana to jest szkło, to są okna, to są panele. A więc jesteśmy na miejscu? Jak najbardziej. Oram, powiedz mi, że jesteś na tyle rozgarnięta, że umiesz być niewidoczna. Chyba już ci to prezentowałam. Przed kamelami. Gorzej! Gorzej. Co ja z wami mam? Ale dobra, już. Słuchaj, widziałam, że oboje potrafimy tą samą sztuczkę. Dobrze, poczekaj tu. Ja po prostu to załatwię. Kamely gdzieś muszą mieć ujście albo jakiegoś, nie wiem, coś. Zdalnie lataj, nie wyłączę z tym, co mam tutaj, bo z tym, co mam tutaj, to mam was i już za dużo mam na głowie. Drogi Ramku, nie żeby coś, ale jak zamierzasz wejść do środka, żeby wyłączyć te kamery? Bo ja miałam propozycję. Z racji tego, że umiemy tę samą sztuczkę, możemy sprawić, że zamienimy się w ochroniarzy, bo na kamerach, z tego co rozumiem, i tak jesteśmy jako ci ochroniarze. No dobrze, to możemy to zrobić, ale pamiętaj, że musimy najpierw tam podejść, ze względu na to, że jeśli tu się przemienimy, to nie wiem, będziemy jakimiś sprzątatami ulicznymi. No to podejdźmy kawałek. Dobra, czekaj, daj mi się rozejrzeć, muszę wyhaczyć jakiś... ten... punkt, gdzie kamery nie widzą, może tu... I tak Ramek wykreśla sobie trasę palcami. Może tędy, tak, tu... Dobra, chyba mam. Idziemy na bezpieczną odległość i użyjemy tego Maski 1000 twarzy, mam nadzieję, że wiesz, że to się nazywa. Byś cię tego nauczył chyba. Nie, właściwie to nie wiedziałam, że tak się to nazywa. Ale dobrze wiedzieć. Dziękuję za informację. Boże, nawet nie będę tego komentował. i otwieram vana. W sensie wyłączam najpierw oczywiście silnik i wychodzę z niego. Nikitę zostawiając w środku. Nikita siedzi ze skwaszoną miną. To ty tu sobie, Nikita, poczekaj, ja to załatwię. Wendy wychodzi, idzie za Ramkiem, taka zrezygnowana, idzie jak na ścięcie. Ramek idzie sobie dzień jak co dzień, tą trasą, którą określił, żeby nie wpadać w wzrok kamer. Jasne. Czy chcesz już użyć dyscypliny? Jak podejdę na odległość najbliższą bezpieczną, tak żeby mieć prawie pewność, że zamienię się w ochroniarza, no to używam maski 1000 twarzy. Ja również. Oboje zamieniacie się w mężczyzn. Od frontu wygląda to tak, że jest dziwna rzeźba, można powiedzieć, taki metalowy maszt ustawiony pod kątem. Kąt ten nachylenia jest w stronę głównego wejścia. Przed samym instytutem jest 2 ochroniarzy. To co, po prostu przyszliśmy ich zmienić. Jak najbardziej, przyszliśmy ich zmienić, tylko jak wyjaśnimy to, że wiesz, nie mamy kluczy? To by było głupie, gdybyśmy mieli dodatkową parę kluczy. Wydaje mi się, że ten, kto jest na służbie, ma klucze. Mi się wydaje, że raczej jak się zmienia, to po prostu
2 zmiany mają. Nieważne, Zależy do czego mają klucz. jestem na tyle inteligentny, że ich przekonam. Nie ma się o to martwić. Dobrze. Zaprezentuj swoją inteligencję, Ramku. Jeszcze sprawdzam swoją plakietkę i plakietkę Wendy, jak mamy na imię. Sprawdzam swoją plakietkę oraz plakietkę Wendy, jak mamy na imię. Ty jesteś Staś, a Wendy jest Kamilem. Bardzo miło mi, Kamilu, że jesteśmy dzisiaj razem na zmianie. Po prostu załatwmy już to zadanie. Głos sam się nie... Zmieniaj głos. Czy tak jest wystarczająco dobry? Bo brzmisz jak chłop baba. Dobra, niech będzie, nie odzywaj się po prostu, Czyli ja jak się nie ty. musisz. Podchodzicie. Ja tylko rzucam spojrzenie Wendy i podchodzę. W takim razie Przyglądają wam się. widzą nas. Mhm. No to tak To jest dosyć ciemno, ale są takie, wiesz, LEDy w otoczeniu. W ogóle są murale z różnymi wzorami chemicznymi, wiesz, tabele. Dużo takich ciekawych rzeczy, które ciebie fascynują. Więc jak oni nas widzą, to po prostu mówię do Wendy. Tak patrząc się właśnie przez to okno na te wszystkie tabele fizyczne i tak dalej. Słyszałeś kiedyś o takim, wiesz, jest taka teoria, że nasza Ziemia, jakby układ słoneczny składa się głównie z gazów i że jeśli wydobędziemy te gazy, to możemy je przetworzyć w ciało stałe i utworzyć bardziej stabilną materię, która pozwoli nam na bardziej jakby wytrzymałe rzeczy utworzyć. Jakby pomyśl sobie, że teraz masz telefon i masz komputer. To kiedyś będziesz miała komputer w kieszeni i superkomputer jako po prostu personalny. Jeśli byśmy poddali się temu wszystkiemu, więc jeśli by nam się udało. Stary, ja tu robię tylko na ochronie. Boże, temu ja muszę rozmawiać z małpami. Witam panowie, przyszliśmy was zmienić, rozkazy z góry. Staś, Kamil, co wy tu robicie o tej porze? Przyszliśmy was zmienić, no. Jak to zmienić? No. Bartek, ty coś wiesz o tym? Nie. Nie dostaliście SMS-a? Nie, nikt się nie odzywał. Czemu miałby? Do nas z góry dzwonili, podobno mamy was zmienić. Przecież my o północy przyszliśmy. No, No to wygląda, że macie wolno. no to by wyglądało, bo my dostaliśmy normalnie, że mamy was zmienić w tym momencie. To dziwna sytuacja, to ja chyba do centrali zadzwonię. No, po co masz dzwonić, jak mam tutaj... Zresztą, co mam... Dostajecie wolne, a wy jeszcze chcecie dzwonić do centrali. Chłopaki, idźcie sobie do domu po prostu na piwko i nie marudźcie, z wami zawsze jest taki problem. A, pracocholicy. Poproszę cię, Ramku, w takim razie o rzut na perswazję i przebiegłość. To będą 4 sukcesy. 4 sukcesy. Bardzo dobrze. No w sumie dobra, no to oni sobie wyjaśnią tam. Trzymajcie klucza. Dzięki. Biorę. No, to miłego wieczoru. Uważajcie, bo tam w sektorze A5 teraz jedna kamera szwankowała. To jakbyście mogli się w centralce na A-2 przyjrzeć, to dajcie znać Cześkowi. Dobra, spoko, nie macie się o co martwić. Zajmiemy się tym. Jakaś dostawa ostatnio była. Coś powinniśmy z tym zrobić? Wynieś. Nie, no już wnieśliśmy. Dobra, no to powiedzcie tylko, gdzie ona jest, żebyśmy wiedzieli. Na pierwszym piętrze, tam w 4. pokoju. Jakaś tam dokumentacja, ale to już jest rozpakowane, to nie macie co iść. A, dobra, to spoko, to niepotrzebnie pytam. Dobra, to miłego wieczoru, panowie. No. Dobrego. Miłego wieczoru. Wchodzimy do środka, zamykamy za sobą drzwi. Patrzymy, jak odjeżdżają. Zgadza się. No. Słyszycie dźwięk przesuwających się kamer w środku. Wnętrze
Opiszę wam trochę. Wnętrze jest ciekawe. Jest jakąś wizją przyszłości, troszeczkę. Widzicie drzewa w środku. Drzewa w środku budynku. Nie jest zbyt wysokie, bo oceniłbym około 1,5, może do 2 metrów drzewka. Wokół nich okrągłe ławy. Szklane schody prowadzące na wyższy poziom i także szklane prowadzące na niższy. Bramki, LEDy. Różne efekty świetlne. Bardzo futurystycznie. Ja pójdę przywitać się z Ceśkiem. Ty zrób obchód. Dobrze, wierzę, że sobie poradzisz. Czy masz jakąkolwiek świadomość, gdzie dokumenty, których szukasz, mogą być? No, domyślam się, że tam, gdzie na przykład zostały przywiezione. Myślisz, że po co to pytałem? Ramku, ty pamiętaj, że przede wszystkim jesteś zainteresowany nowymi wynikami badań, nowymi technologiami sprowadzonymi tutaj. Czymś, co możesz sobie przywłaszczyć. Plus bardzo ważne byłoby przeszukanie biura zarządcy tego budynku, rektora i tak dalej. Okej, Może zajmę się gdzieś tym. powinna być mapa na ścianie, gdzie to jest. Po prostu znajdź, ja przyjdę, to pójdziemy. Żebyś mi sama tam, nie wiem, nie porwała kartek. Spokojnie, dalej mam twoją krótkofalówkę, więc w razie czego cię wezmę, jeżeli będę cię potrzebować. Dobra. Poradzę sobie. Zajmij się proszę swoimi zabaweczkami i Wendy pokazuje na kamery. Zabaweczkami są bardziej złożone niż twój mózg. I idę do windy. Akurat chcesz wziąć windę, bo możesz też iść schodami. A, Też zależy od no to ciebie. schody będą szybsze niż czekanie na windę i tak dalej. Więc Dobrze. plus domyślam się, na schodach raczej kamer za dużo nie ma. No nie, akurat na schodach tych nie ma. No, więc schodzę na poziom A-1, z tego co zostało mi powiedziane, i kieruję się A-2 właściwie. do pokoju ochrony kamer. Schodzisz tam. Tutaj już na samym dole nie jest tak bardzo futurystycznie. Znajduje się podziemny parking, przede wszystkim pracowników obiektu. Nie jest on szczególnie duży, ale docierasz do głównego pokoju. No jest tam ktoś w środku, przed wieloma monitorami. Czyli są otwarte drzwi? A chcesz spróbować wejść? W sensie, czy na oścież są otwarte? Bo Nie są na oścież. chciałbym użyć ciszy śmierci i podejść Mhm. mężczyznę od tyłu. No ciężko będzie, bo on jest w zamkniętym pokoju, ale widzisz go przez szybę. Mhm. W takim razie myślę, że Znaczy jesteś w stanie otworzyć nadal drzwi, nie łamiąc swojej maski. tak. W takim razie, tak jak mówię, myślę, że raczej zapukam po prostu do drzwi. Żeby się przywitać. Pukasz do drzwi. Mężczyzna w środku wstaje, patrzy, Mówię tak, pokazuje ci cześć. no, nie wychodzi otworzyć drzwi? Po prostu ci pomachał. No to pokazuję na drzwi, żeby otworzył. Tam się krzyczy: otwarte! A, no to otwieram. Cześć, Cesiu. Cześć Stasiu, co ty tak dziwnie mówisz? Wiesz co? Ostatnio miałem operację na ustach. Na ustach miałeś operację? To ty nie wiedziałeś, że mam królicą wargę? Nigdy nie zwróciłem na to uwagi. No, to teraz już wiesz. Tak staję, opierając sobie ręce o biodra. Coś ciekawego się działo w nocy? Coś, o czym powinniśmy wiedzieć? Czekam tylko na okazję, aż się odwróci. Nie, spokojnie, wszystko jest. Obraca się, a patrzy w monitory. Od razu jak patrzy, to
Tutaj jak są te, nie podlewali, no. Od razu jak się obraca po prostu, to zbliżam się szybko i wbijam się w jego szyję. Zachtykam mu usta drugą dłonią. I wypijam 2 litry krwi. Osuwa się po ich ramionach. Zalizuję więc jego ranę na szyi. Biorę go tak pod pachy i sadzam na krześle. Ustawiam tak, żeby wyglądał jakby spał. No. Tak przecieram sobie dłonie. Jak zwykle bezproblemowo. I wychodzę. To łamie oczywiście twoją maskę, bo wszedłeś, wiadomo, Mhm. Więc w trochę fizyczny konflikt. użyję ją ponownie. Dobrze. Zrób sobie test głodu. Dobrze. No, wzrasta. No, bestia w tobie. Pomimo tego, że się zaspokoiłeś już sekundę temu, to teraz jest znowu zainteresowana krwią. Leży tak ten mężczyzna. Można by go wypić do końca właściwie. Można by kolejnej osoby nie zostawiać. Chociaż to nie ty będziesz miał problem, tylko domniemany ochroniarz. No ale to mniejsza. Co zamierzasz robić w tym kokpicie? Na pewno nie wyłączam kamer, żeby to nie było po prostu podejrzane, że nagle wszystko pstryknęło. Sprawdzam, co ile mniej więcej kasują się pliki. Co 72 godziny. Mhm. Sprawdzam też o tą domniemaną kamerę, która została nam powiedziana, że nie działa. Na którym piętrze obok czego jest? Czy jest coś takiego? O, to na parterze i to wychodząca tak na tyły. Jeden róg tylko. Mhm, okej. To chcę na kamerze znaleźć pokój jak osoby, zarządcy tego budynku, tego całego działu nowych technologii, który rzeczywiście mnie interesuje, bo mogą być tam dokumenty. Mhm. To biuro znajduje się na drugim piętrze. Jeżeli chcesz, to masz możliwość również zatrzymać te kamery, po prostu je sfrizować. Wydaje się, że obraz jest cały czas, gdy tak naprawdę są zatrzymane. Właśnie chciałem się o to zapytać, czy jest to możliwe z moją technologią? Tak, jak najbardziej. Z twoim zaawansowaniem technologii to nie jest nawet problem. No to frizuję kamery. Tam, czy ja mogę ustawić jakiś czas, czy po prostu tak zostawić je? I wedle twojego uznania możesz ustawić na ile No chcesz. to ustawiam, że freeze na 3 godziny najbliższe. Dobrze. Ja przejdę sobie do Wendy. Ja w tym czasie pójdę do pokoju, w którym pojawił się nowy ładunek. Na pierwsze piętro. Dobrze. Idziesz tam. Drzwi są zamknięte. Tak, ale ja mam ten pęk, ja mam klucze jakieś, czy którekolwiek z nich. Tutaj drzwi są wszystkie na karty magnetyczne. Aha. Czyli potrzebuję ramka. Dobrze. Ale możesz zawsze sprawdzić przy wejściu te klucze. To sprawdzę te klucze przy wejściu i spróbuję wejść do tego pokoju. Zauważasz, jak kamery przestają się poruszać nagle w którymś momencie. Idziesz tam, ze względu na to, że to jest na ogół dostęp dla wszystkich ochroniarzy. Widzisz tam różne karty magnetyczne. No to szukam karty do tego pomieszczenia. One nie są jakoś szczególnie podpisane, one mają własne kody na sobie. Ile ich jest? 4. Biorę wszystkie. Dobrze. Wracasz do tamtego pokoju? Tak. Dobrze. Pierwsza zaskakuje. To wchodzę. Wchodzisz do miejsca, w którym jest pewnego rodzaju archiwum. Tych dokumentów jest sporo, a czasu, który macie, niekoniecznie. Chciałbym, żebyś wykonała rzut
na swoją spostrzegawczość oraz spryt. Sześć sukcesów! Wow. Naprawdę nieźle. To, co znajdujesz, sprawia, że włosy na karku się jeżą. Poszukiwałaś nowych technologii, informacji dla Ramka, ale w twoje ręce wpadł notes, a raczej akta. Akta symbolem miecza z dziwnym kształtem. Nie widziałaś jeszcze tego symbolu. Widzisz tam rzymską 4 i numer 21. Podpisane Srebrny Deszcz. I pewnie zaczynam przeglądać te akta. Widzisz akta spisane różnymi pseudonimami, ale także niekiedy nazwiskami. Widzisz na pierwszych stronach napis W. Hofner. Organizację Świętego Jerzego. Kartkujesz te wszystkie rzeczy. To są kartki A4, pozbierane różne. I to, co przeglądasz, wprawia w osłupienie. W momencie, w którym patrzysz dalej i dalej, widzisz znajome twarze. Widzisz opis podejrzanego Nikity Tarkowskiego na temat jego zdolności emanowania nadnaturalnością podejrzanego Gabriela Rzepeckiego. Niewiele informacji, ale informacje o jego rodzinie, o jego pracy w Newsweeku. Widzisz też siebie, zgromadzone informacje na temat Wendy Olsen, powiązania z twoją rodziną, twoim bratem, twoim ojcem, matką. Kartkujesz dalej i widzisz imię i nazwisko, które nic ci nie mówi, ale zdjęcie jak najbardziej. Widzisz Zuzannę Myślowską, a zdjęcie pokazuje Aiko. Zdjęcia z centrum, zdjęcia z okolic właściwie. Widzisz także w naprawdę złym świetle, ale jednak dostrzegasz zdjęcie Vitaliego. Dalej widzisz parę osób, których kompletnie nie znasz, by finalnie zobaczyć jeszcze jedną. Tą osobą jest Miki. Miki używający jakiejś pewnej formy manipulacji krwią. Dla niektórych by wydawało się CGI, ale dla ciebie dobrze wiesz, że Mikołaj ma zdolności pozwalające używać magii krwi. Wendy, widząc to wszystko, wpada w panikę. Nie mam przy sobie mojego telefonu, prawda? Oddał ci Ramek.
I masz także krótkofalówki, które miałaś z Ramkiem. Jeszcze w tamtym budynku. Ja pierdolę, co to... Kurwa. Wyciągam krótkofalówkę. Ramek, czy możesz tu podejść? No już idę, spokojnie. Przecież nie wali się budynek. Chyba jednak się wali. A, Boże, Malkawianie. No i idę bardzo szybszym Nie. krokiem. Kurwa, nie rozumiesz, idiota. Zaczynam dalej to przekartkowywać. Bardzo niepokojące wieści. Ale Wiktoria Hofner, tak ci się wydaje, że ona pracowała u Nikity, że to ta nowa pracownica. Jeżeli tak jest, to ona ciebie widziała. To ona wie. Jeżeli ma dowody na Nikitę, że Nikita jest spokrewnionym, to bardzo szybko będzie miała na ciebie Wendy. Ramek, przychodzisz. No, co tam masz? Patrzysz jeszcze dalej i widzisz adres Jamy Zła jako potencjalne miejsce zgromadzeń spokrewnionych. Podziemny klub. Gdzie Zamykam tą teczkę, pokazuję ją przed twarzą Ramkowi. Czy mówi ci cokolwiek ten symbol? Widzisz, że ręce Wendy się trzęsą. A Ramku, znasz ten symbol. Słyszałeś o Londynie. Słyszałeś o Berlinie, o Wiedniu. Bardzo cię to przeraża. O najebanego Nila Armstronga, skąd ty to wzięłaś? Było tu! E, Ramek, co to znaczy? Co to jest? Bierz to i szybko spierdalamy stąd, bo ja muszę szybko zadzwonić do szefa. Idź już na dół, idź! Biorę to i posłusznie schodzę na Ja dół. też schodzę szybko na dół, wybieram numer do szefa. A, halo, szefie? Halo, Ramek. Szefie, znaleźliśmy dokumenty tych... Jakaś operacja Srebrny Deszcz. Uspokój się, idioto. Szefie, Jaki srebrny deszcz. z... Co myślisz o siusianiu? nie, w żadnym wypadku, szefie, chodzi o inkwizycję. O co, kurwa? Inkwizycja, znaleźliśmy dokumenty ich. Są zdjęcia spokrewnionych. Ramek, zabieraj się stamtąd, już. Tak jest, szefie, już biegniemy. Rozłączam się. Wendy, no szybciej zbiegaj, Jezus, ja ma tu krótkie nogi, ale no... Wendy czym prędzej zbiega z tą teczką w Do rękach. wana i nic Nie ogląda się nawet za siebie. Nie pogub nic, do wana biegnij. Słyszycie powoli jakiś dziwny, magnetyczny dźwięk w powietrzu. Wsiadacie w vana i z piskiem odjeżdżacie. Widzicie, jak za wami gasną światła na całej przecznicy. Jak sygnalizacja świetlna na ulicy zaczyna wariować. Zaczyna świecić się tak jasno jak nigdy. Jak wszystkie lampy gasną. Wasze telefony na szczęście pozostają bezpieczne, bo jesteście w opancerzonym pojeździe, ale widzicie dziwne anomalie wszystkich sprzętów elektronicznych w waszym otoczeniu. O, Ramek, co to ja jest? pierdolę, jeśli szef tego użył, to jest naprawdę, kurwa, poważnie. Ramek przegryza sobie po prostu swoje paznokcie. Stresowany.